Ruszył nowy sezon polskiej Football Ligi, a wraz z nim 7. edycja naszego cyklu Okiem Zebry. Zapraszam Was na omówienie wybranych sytuacji z pierwszego weekendu rozgrywek 2026. Zacznijmy od kontaktu przy podaniu. Sytuacje pass interference zawsze budzą największe emocje, dlatego regularnie pokazujemy zarówno faule, jak i czyste zagrania. W tej akcji obrońca biegnąc nie wykonał żadnego ruchu w stronę receivera. Kontakt powstał wyłącznie dlatego, że receiver nagle zmienił kierunek biegu. To zawodnik ataku spowodował zderzenie. Decyzja o braku flagi była prawidłowa. W obu meczach pierwszego weekendu mieliśmy przewinienia osobiste, późne uderzenia. W pierwszej sytuacji receiver złapał podanie i natychmiast wyszedł poza boisko. Został mocno uderzony dokładnie w momencie, gdy stopa dotknęła ziemi za linią boczną. Obrońca w takiej chwili powinien odczytać, że rywal rezygnuje z gry i odpuścić kontakt. Na boisku powinna pojawić się flaga. Kolejne dwie akcje to uderzenia zawodników będących już na ziemi. Pamiętajmy, że gdy zawodnik jest na ziemi, piłka jest martwa, a on sam jest bezbronny. Każde uderzenie w takiej sytuacji powinno kończyć się flagą. Tak jak miało miejsce to w tych przypadkach. W tym roku wprowadzono doprecyzowanie przepisów dotyczących prowokowania snapu przez obronę. Zabronione jest m.in. klaśnięcie w ręce. W tej sytuacji widzimy obrońcę, który właśnie wykonał takie klaśnięcie. Flaga nie została rzucona tylko dlatego, że atak nie zareagował na ten ruch. Niemniej po akcji sędziowie podbiegli do zawodnika, aby go uświadomić, że takie zachowanie może kosztować jego drużynę 5 yardów kary. I jeszcze jedna zmiana w przepisach na sezon 2026. Wykonanie przez zawodnika drużyny odbierającej kopnięcie tzw. sygnału T jest nielegalnym sygnałem fair catch, który sprawia, że po złapaniu lub odzyskaniu kopnięcia piłka staje się martwa. To wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym.